Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Czy powinniśmy spożywać mleko i jego przetwory? Jest to jeden z tematów, który wzbudził Państwa zainteresowanie, o czym zasygnalizowali mi Państwo w mojej ostatniej ankiecie dotyczącej wyboru tematów do omówienia na kanale YouTube. I nic dziwnego, myślę, że ten temat rzeczywiście jest jednym z głównych tematów dietetycznych we współczesnym świecie. I myślę, że to jest dość kontrowersyjny temat, bo z jednej strony pokolenia naszych dziadków i rodziców bardzo promowały mleko jako coś bardzo odżywczego w diecie. Były również akcje w szkołach. Ja sama jako uczennica w szkole piłam mleko. Mama mnie zapisała na picie mleka. To mleko było codziennie przywożone i dzieci dostawały po kubeczku mleka. Także mleko było kiedyś bardzo promowane. No a bardziej współcześnie jest bardzo wiele sygnałów o tym, że mleko może szkodzić. Utarły się też pewne takie sformułowania, slogany bym powiedziała, jak pij mleko, a będziesz kaleką, albo mleko jest tylko dla cieląt. Ja jak zwykle proponuję przyjrzeć się danemu zagadnieniu, szczególnie wtedy, gdy wzbudza ono tak wiele kontrowersji i przeciwnych opinii, przyjrzeć się z głębszym zrozumieniem tematu i zastanowieniem się nad przyczynami tego, że powstały tak różne opinie, bo najczęściej każda ze stron ma swoje racje. I też nie chodzi tutaj o jakieś wypośrodkowanie swojej racji, o jakiś kompromis, tylko bardziej dostrzeżenie, że dane zagadnienie, w tym wypadku mleko, jego przetwory, jest to kwestia bardzo złożona i względna. Może zacznę od tego, dlaczego w przeszłości tak ceniono mleko. I nawiążę tutaj do badań i odkryć doktora Westona Price'a, które szczegółowo omówiła w mojej książce Żywność a zdrowie człowieka. Tym badaniom tego lekarza poświęciłam cały rozdział, najdłuższy z 3 rozdziałów mojej książki. I tam Państwa odsyłam. A teraz w skrócie tylko powiem, że dr Price, który był lekarzem stomatologiem i podróżnikiem, zwiedził praktycznie cały świat, docierając do rozmaitych dziewiczych populacji zamieszkujących kulę ziemską w różnych miejscach, na różnych szerokościach geograficznych w pierwszej połowie XX wieku. I dlaczego on tam docierał, dlaczego te populacje go tak interesowały? Mianowicie dlatego, że ci ludzie, pomimo że mieszkali w różnych częściach świata, cieszyli się doskonałym zdrowiem, w tym doskonałym uzębieniem. Ich zęby były w naprawdę bardzo dobrym stanie. I dr Price postanowił zbadać, dlaczego tak jest. On mieszkał już wtedy w ucywilizowanym kraju, w Stanach Zjednoczonych, pochodził z Kanady i zauważył wśród swoich pacjentów, że ich zdrowie bardzo podupada i nie wiąże się to tylko ze złym stanem zdrowia zębów, ale w ogóle z całym organizmem. I dlatego go tak ciekawiło, co takiego różniło te naturalne dziewicze społeczności, które mieszkały z dala od cywilizacji, jaka była różnica między nimi a społeczeństwem amerykańskim ucywilizowanym. I między innymi doktor docierał do takiej populacji, w których mleko i jego przetwory były podstawą diety. Nie u wszystkich tych populacji tak było, bo nie wszędzie były warunki do tego, aby hodować krowy i inne zwierzęta, które mogły dawać mleko. Ale tam, gdzie to można było robić, to mleko było wręcz jednym z najlepszych rodzajów pożywienia i było spożywane wraz z przetworami praktycznie codziennie. I te populacje, które piły mleko, jak również te populacje, które nie piły mleka, które nie miały warunków do tego, żeby wytworzyć sobie mleko, cieszyły się doskonałym zdrowiem. Na przykład tutaj w Europie byli to mieszkańcy Dolin Szwajcarskich Alp. Mieszkańcy ci byli całkowicie odizolowani od cywilizacji, mieli krowy, które wypasały się na górskich stokach, łąkach. No i podstawą ich pożywienia było mleko, sery, masło i chleb żytni. Nie jedli zbyt dużo mięsa, nie jedli zbyt dużo warzyw. To wiązało się z warunkami geograficznymi, w jakich mieszkali.
i cieszyli się doskonałym zdrowiem. Innym przykładem populacji, które spożywały w dużej ilości mleko, to były niektóre plemiona afrykańskie. Także mamy dowód historyczny na to, że mleko może służyć zdrowiu i nie jest tylko dla cieląt. To jest jeden dowód. Inny dowód to badanie doktora Francisa Pottingera, również mniej więcej pochodzące z tego okresu, w którym działał dr Price. Mianowicie dr Pottinger przeprowadził w pierwszej połowie XX wieku badanie na 900 kotach, a konkretnie na 4 pokoleniach kotów i badał wpływ pożywienia na ich zdrowie. Niektórym kotom podawał jedynie surowe pokarmy, takie jak surowe mięso i surowe mleko, niczym niezmienione i to tyle. Natomiast innej grupie kotów podawał trochę surowych rzeczy, trochę surowego mleka, trochę surowego mięsa, a trochę mięsa po obróbce termicznej i mleka przetworzonego w jakiś sposób, albo pasteryzowanego, albo skondensowanego. I okazało się, że w tej drugiej grupie kotów pojawiły się choroby. Różnego rodzaju, w zasadzie wszelkie choroby, łącznie z tym, że narastała u nich z pokolenia na pokolenie niepłodność. Koty były coraz mniej płodne, miały coraz gorszy stan skóry, sierści, były coraz bardziej dotknięte chorobami pasożytniczymi, w przeciwieństwie do kotów, które pozostawały na całkowicie surowej diecie, składającej się z surowego mięsa i surowego mleka. Także tylko ten mały czynnik, wydawałoby się, że mały, powodował diametralną zmianę w ich zdrowiu i to też dotyczyło i zdrowia fizycznego, wyglądu tych kotów, jak funkcjonowały, jak również psychicznego. Bardzo zbieżne wyniki badań i tutaj doktora Price'a dotyczącego ludzi i doktora Pottingera dotyczącego kotów. Więc mamy bardzo 2 silne dowody, myślę, że nie jedyne, historyczne, które świadczą o tym, że to nie jest tak, że mleko jest przyczyną chorób, mleko i jego przetwory. Natomiast teraz na obronę tych, którzy uważają, że mleko szkodzi zdrowiu, te twierdzenia też nie są bezpodstawne. I tak naprawdę wszystko rozbija się o to, co nazywamy mlekiem. Bo trudno porównywać mleko pochodzące prosto od krowy, która przez większość części roku pasie się na zielonej trawce pod gołym niebem, a więc ma dostęp do żywej zielonej trawy pełnej ziół, jak również do słońca, co przekłada się na wartość odżywczą tego mleka, na ilość witaminy A, która jest uzależniona od właśnie obecności zielonej trawy w pożywieniu krowy i witaminy D, która z kolei związana jest z ekspozycją na słońce, jak również ilością kwasów tłuszczowych wielonienasyconych omega-3 i różnych innych właściwości mleka. Więc mleko pochodzące od takich krów ma się nijak do tego, co kupujemy w sklepach, co jest przechowywane na półkach sklepowych, w kartonach, po obróbce termicznej typu pasteryzacja bądź UHT. Tutaj nawet widzimy taką różnicę, że to mleko po obróbce przemysłowej nie chce się za bardzo kwasić, czyli nawet bakterie nim gardzą. Nie jest one dobrym podłożem do rozwoju nawet bakterii, a co dopiero naszych organizmów. Więc myślę, że to należy przede wszystkim rozróżnić. I tutaj mamy odpowiedź i może należałoby zmienić nazewnictwo tego, co spożywamy. I jeżeli mówimy o czymś, co pochodzi od mleka, od krów, ale zostało tak strasznie nienaturalnie przetworzone, jak to się dzieje w przemyśle przetwórczym, spożywczym, nie nazywajmy tego mlekiem, tylko substancją mlekopodobną. No i przetworami z tej substancji mlekopodobnymi, czyli wszystko, co pochodzi od takiego mleka, to będzie śmietana, jogurt, kefir, sery. Więc to wszystko już niestety nie będzie nam służyć. Oczywiście jest mnóstwo innych niuansów niż tylko to, jak krowy są żywione. Te krowy przemysłowe, gdyż są jeszcze takie kwestie jak zmiany genetyczne u krów wywoływane celowo przez człowieka. Tutaj ten czynnik również może mieć wpływ na to, jak mleko od takich krów wpływa na nasz organizm. I z całą pewnością to, które będzie bezpieczniejsze, to będzie pochodzić od starych ras, niczym niezmienionych. Także przemysłowa produkcja mleka i jego przetworów w zasadzie zaczyna się już na poziomie przemysłowej hodowli krów, czyli samego wielkoobszarowego rolnictwa, wielkiej hodowli przemysłowej. I tak dla porównania, w 1940 roku krowa mleczna dawała rocznie 2000 litrów mleka. Natomiast współcześnie taka krowa daje około 9000 litrów mleka, co oznacza oczywiście, że jakość tego mleka spada. To jest prosta zasada, która obowiązuje w wielu dziedzinach życia
Im większa ilość, tym słabsza jakość. Można by się zastanowić, co z tą krową zrobiono, że ta ilość mleka z 2000 skoczyła do 9000. Czy to był naturalny proces? Czy to się samo stało? Z pewnością nie. Jeśli chodzi o przyczyny tego stanu rzeczy, czyli tego, że krowy dają obecnie tak dużo mleka, możemy tutaj pomyśleć o manipulacjach genetycznych, jak również o hormonach, które podaje się krowom. Następna różnica. Kiedyś krowy pasły się głównie na trawie, zimą dostawały siano, suchą trawę. Dzisiaj dostają pasze przemysłowe ze zbóż i roślin strączkowych. I tak jak już wspomniałam, krowy naturalne pozostają w kontakcie ze słońcem, krowy hodowane przemysłowo pozostają w pomieszczeniach zamkniętych. I zarówno ten sposób ich odżywiania, jak i ekspozycja na słońce, bądź brak ekspozycji wiąże się z tym, że zmienia się ilość witamin w takim mleku krowim, spada w przypadku krów przemysłowo hodowanych, spada ilość witaminy A, spada ilość witaminy D. Proporcja kwasów wielonienasyconych omega-3 do 6 również spada, co jest niekorzystnym zjawiskiem, i zmniejsza się ilość sprzężonego kwasu linolowego CLA. Jest to kwas prozdrowotny, który działa m.in. przeciwnowotworowo, jeżeli go mamy w diecie. Zubożenie wartości odżywczej mleka u krów współcześnie hodowanych na wielką przemysłową skalę to nie koniec problemu. Problem jest jeszcze z tym, że do organizmów takich krów przedostają się niepożądane substancje, które później ich pozostałości mogą znaleźć się w mleku. Powinniśmy pamiętać o tym, ja o tym już kiedyś wspominałam przy okazji mojego wideo na temat oczyszczania się organizmu, samooczyszczania się organizmu, nie pamiętam już teraz dokładnie tytułu, ale wspominałam tam o kanałach wydalania substancji niepożądanych, substancji toksycznych przez organizm, czy to ludzki, czy zwierzęcy. I te kanały to nie tylko mocz, kał, pot, ale również łzy, również właśnie mleko. Stąd bardzo uważamy na to, co spożywa matka karmiąca piersią. Również tutaj lekarze są bardzo ostrożni z zalecaniem leków takiej matce, bo wiadomo, że wszystko przedostaje się do jej mleka. I tak samo jest u zwierząt. Zwierzęta, krowy hodowane na skalę przemysłową z pewnością poddawane są różnym kuracjom farmaceutycznym, więc należy tutaj to uwzględnić, jedną rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o pasze, którymi są żywione, no są to pasze wyprodukowane przemysłowo, w których będą konserwanty, będą pozostałości pestycydów, w tym glifosatu. Może się tam pojawić soja bądź kukurydza GMO. Będą tam mykotoksyny, czyli toksyny wytwarzane przez różnego rodzaju grzyby i pewnie jeszcze parę innych szkodliwych substancji. Więc powinniśmy mieć to na uwadze, że mleko pochodzące od krów hodowanych w ten sposób, tak jak mówiłam, raz ma o wiele niższą wartość odżywczą i dwa, że ma w sobie pozostałości szkodliwych substancji. I tak już podsumowując to żywienie krów przemysłowych, należy sobie uświadomić, że zboża i pasze zawierające zboża nie są fizjologicznym pożywieniem krów. Podstawowym pożywieniem krów powinna być trawa. Czyli to już mamy te zmiany, które występują w wyniku przemysłowej hodowli krów, ale to jest nie wszystko. Dalej nasze mleko i jego przetwory zmierzają się z obróbką przemysłową, więc obecnie mleko obowiązkowo z racji prawa podlega pasteryzacji, czyli obróbce termicznej, albo w 63 stopniach Celsjusza i ta obróbka trwa 30 minut, albo w 72 stopniach Celsjusza przez 15-30 sekund. Względnie poddawane jest sterylizacji UHT i tutaj temperatury sięgają do 140-150 stopni Celsjusza przez kilka sekund. Ponadto mleko poddawane jest homogenizacji i odtłuszczaniu w tej całej obróbce przemysłowej. I jakie są konsekwencje tych procesów i jak one wpływają na jakość mleka? Przede wszystkim zmienia się struktura chemiczna i to na wielu poziomach. W wyniku homogenizacji nie tylko zmienia się struktura tłuszczu. Tam kuleczki tłuszczowe, które w naturalnym mleku mają różne rozmiary, po homogenizacji ich rozmiar generalnie się zmniejsza i ujednolica. W związku z tym procesem zmieniają się micele kazeinowe, czyli takie skupiska głównego białka mleka, jakim jest kazeina. Ich struktura też zostaje naruszona, czyli homogenizacja, mimo że jej celem jest zmiana struktury tłuszczu mleka, ona również dotyka tutaj tej warstwy białkowej i zmienia się kazeina. A przecież mamy taki duży wysyp nadwrażliwości na kazeinę. Skąd się to bierze, prawda? Kolejna konsekwencja tej obróbki przemysłowej mleka to denaturacja białek
przede wszystkim białek serwatkowych, jak również ich glikacja, czyli łączenie się z cukrem. W mleku jest cukier mleczny, laktoza. To wszystko powoduje, że mleko wolniej się trawi i przyswajanie aminokwasów, czyli tych cegiełek, które budują białka, jest spowolnione. Wręcz dochodzi do niewłaściwego trawienia i przyswajania białek. No i to już jest bardzo dobre podłoże do rozwoju alergii i nietolerancji pokarmowych, zwłaszcza u niemowląt, gdyż ich jelito fizjologicznie przepuszcza całe białka, a nie tylko aminokwasy, czyli te cegiełki, czyli białka po rozłożeniu do najdrobniejszych cząstek zwanych aminokwasami. Więc niemowlęta szczególnie są narażone na różne problemy zdrowotne, jeżeli miałyby styczność z takim mlekiem przetworzonym przemysłowo. Jest również taka hipoteza, że również w wyniku tej obróbki przemysłowej, a w szczególności homogenizacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe pochodzące z mleka nie przedostają się tam, gdzie trzeba po już tutaj procesie trawienia na poziomie jelita, mianowicie przedostają się do krwiobiegu zamiast do naczyń limfatycznych. Ale to jest tylko hipoteza, przynajmniej na poziomie mojego poznania. Próbowałam dotrzeć do jakichś głębszych artykułów naukowych, odnaleźć potwierdzenie tej hipotezy, nie odnalazłam tego, ale być może jest to tylko kwestia czasu, że również takie badania się pojawią. Kolejna konsekwencja obróbki przemysłowej mleka to jest dezaktywacja enzymów. Enzymy to są struktury białkowe, więc każde podwyższenie temperatury będzie je dezaktywować. To też oczywiście zależy od rodzajów enzymów i wysokości temperatury. Generalnie im wyższa temperatura, tym większa dezaktywacja, a przecież enzymy wspomagają trawienie. Eliminowana jest probiotyczność mleka, czyli wszystkie naturalne mikroorganizmy, które są w mleku. No, takie jest założenie pasteryzacji i sterylizacji UHT, że mają być wybite do pnia wszelkie mikroorganizmy w mleku, z tym, że wylewamy dziecko z kąpielą w tym momencie, bo mikroorganizmy niekoniecznie zawsze działają patogennie, wręcz przeciwnie, część mikroorganizmów jest niezbędna nam do życia i do prawidłowego odżywienia naszego organizmu. No i mleko ma mnóstwo takich prozdrowotnych mikroorganizmów. Niestety to wszystko ginie podczas obróbki termicznej, o której wspomniałam. Zmniejsza się przyswajalność wapnia z mleka po obróbce przemysłowej, zmniejsza się przyswajalność witaminy B12 i również mleko takie naturalne, prosto od krowy ma mnóstwo składników o działaniu bakteriostatycznym, antybiotycznym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym i immunologicznym, więc można powiedzieć wręcz, że takie mleko prosto od krowy ma właściwości lecznicze, antyseptyczne. Zresztą tak nieraz się zaleca mamom karmiącym piersią, że jeżeli ich dziecko ma jakąś ranę, no to dobrze jest posmarować tą rankę mlekiem matki, bo to mleko będzie dezynfekować wręcz tę ranę. W każdym bądź razie te wszystkie składniki, które są bardzo aktywne, ale wrażliwe na wysoką temperaturę, one również zostają zdezaktywowane w wyniku tej przemysłowej obróbki. I jeśli chodzi o te składniki o charakterze immunologicznym, tutaj należy wiedzieć, że mleko w jakimś sensie takie surowe, naturalne jest podobne do krwi. Ono zawiera leukocyty, czyli takie ciałka, białe ciałka, które odpowiadają za obronę organizmu. Ale niestety te ciałka giną w temperaturze 56 stopni. Giną również składniki prebiotyczne, czyli takie, które dają dobre podłoże do rozwoju dobrych bakterii i innych mikroorganizmów w naszym jelicie. Na przykład substancje sprzyjające rozwojowi pożytecznych bifidobakterii. To wszystko spada i ginie w ogóle taka właściwość mleka surowego prosto po udoju, a mianowicie to, że mleko chroni się samo. W jakimś sensie, jeżeli ono zaraz po udoju będzie przechowywane w chłodnej temperaturze, to ilość bakterii, które mogłyby powodować jego psucie, w tym pierwszym okresie po udoju ta ilość tych bakterii spada, czyli ono jest jeszcze bardziej sterylne, można by powiedzieć, niż w momencie udoju. Natomiast jeżeli je poddamy obróbce termicznej, spasteryzujemy, a tym bardziej poddamy obróbce UHT, to oczywiście na początku wybijemy wszystkie bakterie, ale później takie mleko po takim procesie będzie sprzyjać namnażaniu się bardzo niewłaściwych mikroorganizmów i takie mleko jest dużym zagrożeniem, jeśli chodzi o zatrucia pokarmowe. Kolejna właściwość takiego mleka, które mamy w sklepach i jego przetworów w konsekwencji, to jest to, że jest ono opakowywane i przechowywane przez długi okres w magazynach i na półkach sklepowych. I tutaj też mamy kolejne konsekwencje, takie jak
proteoliza i lipoliza, czyli rozpad białek i rozpad tłuszczów chemiczny, który powoduje, że smak tego mleka się niekorzystnie zmienia. Dochodzi do dalszej utraty witamin, do dalszej zmiany struktury chemicznej. Powstają kompleksy białkowo-mineralne, jak również zjawisko żelowania mleka. Tutaj chodzi przede wszystkim o mleko UHT, które jest przechowywane na półkach. Jak również dochodzi do rozwoju bakterii psychrofilnych, czyli takich, które żyją w niskich temperaturach. I takie coś może nastąpić na przykład w mleku pasteryzowanym. I tak podsumowując już to wszystko, według opinii włoskiego biotechnologa i lekarza doktora Peruginiego oraz rosyjskiej lekarki i dietetyczki dr Nataszy Campbell-McBride istnieje związek między przemysłową produkcją mleka a alergiami i nietolerancjami pokarmowymi u ludzi. I ta opinia jest potwierdzona przez badania naukowe przeprowadzone na zwierzętach. Szczegółowe omówienie tego, co się dzieje z mlekiem w trakcie obróbki przemysłowej, zamieściłam w mojej książce Żywność a zdrowie człowieka w rozdziale 2 pod tytułem Współczesna żywność i jej wpływ na zdrowie człowieka. Tam Państwa odsyłam, tych, którzy by chcieli bardziej szczegółowo o tych procesach się dowiedzieć. Na przykład dlaczego dochodzi do zmiany w strukturze kazeiny, czyli białka mlecznego pod wpływem homogenizacji, która tak naprawdę jest procesem nastawionym na zmianę struktury tłuszczu mleka. Nie wszyscy specjaliści od mleka zdają sobie sprawę, że ten proces również wpływa na strukturę białek kazeinowych. No to jest taki przykład, bo tam wiele innych szczegółów dotyczących tych wszystkich procesów podałam, tam Państwa odsyłam. I jaka jest moja konkluzja? Jakie są zalecenia w związku z tym? Jaka jest odpowiedź na główne pytanie dzisiejszej audycji, czyli czy powinniśmy spożywać mleko i jego przetwory? Otóż jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym mlekiem i jego przetworami, mlekiem, które jest surowe, czyli które nie zostało poddane pasteryzacji i z którego ewentualnie wytworzyliśmy śmietanę, wytworzyliśmy twaróg, zrobiliśmy ser żółty i tak dalej, czyli z takiego mleka niepasteryzowanego, to jeżeli mamy do czynienia z takim mlekiem i jego przetworami, to jak najbardziej będzie to bardzo korzystny element naszej diety, pod jeszcze jednym warunkiem, że lubimy mleko i jego przetwory, bo jeżeli ktoś tego nie lubi, to z jakichś względów jego organizm nie będzie tego tolerował i to należy uszanować. Czyli innymi słowy, jeżeli będziemy mieli nawet takie doskonałe mleko i jego przetwory i będziemy włączać je w dietę tylko w imię teorii, bo dietetyczka powiedziała, że takie mleko jest świetne, a nie będzie nam to smakować, to niestety w tej sytuacji mleko i jego przetwory, nawet z najwyższej półki, będzie nam szkodzić. Także to jest taki drugi warunek. Pierwszy warunek, że jest to najwyższej jakości mleko, nie przetworzone w żaden sposób termicznie, i drugi warunek, że lubimy je. Trzeci też warunek, zawsze zalecany, samoobserwacja, że dobrze się po nim czujemy. Bo może być też taka sytuacja, że my nawet tego najlepszego mleka i jego przetworów nie będziemy dobrze trawić czy tolerować, będziemy mieli innymi słowy jakieś niekorzystne reakcje organizmu z tego powodu, że organizm jest rozregulowany przez inne niż mleko czynniki. Czyli to mleko i jego przetwory będą pozorną przyczyną, wydawałoby się taką ewidentną przyczyną, a tak naprawdę będzie to pozorna przyczyna. Ewidentna z tego względu, że pijemy mleko albo i zjadamy ser i źle się czujemy, ale mimo wszystko tak naprawdę często przyczyną jest jakiś inny czynnik, który tak nam rozregulowuje organizm, że nie tolerujemy czegoś, co jest naturalne. Więc w tych warunkach, jakby tutaj przy tych założeniach, o których wspomniałam, mleko jak najbardziej jest pożądanym elementem naszej diety. Natomiast to, co nazywamy mlekiem i co kupujemy w zwykłych sklepach spożywczych i wszelkie przetwory z takiego mleka, czyli tak zwanego mleka, to nie. Tego absolutnie nie zalecam w diecie. I co zrobić, jeżeli nie mamy dostępu do prawdziwego mleka i jego przetworów, a jedynie do tego, co jest sprzedawane pod tą nazwą w sklepach? W takiej sytuacji należy, moim zdaniem, zrezygnować z mleka i jego przetworów całkowicie, gdyż można żyć bez mleka i jego przetworów zdrowo, oczywiście pod warunkiem, że cała nasza dieta, wszystko to, co spożywamy w ramach diety, będzie najlepszej jakości i będzie wysoko odżywcze, więc można żyć bez mleka i jego przetworów, co też Price wykazał, bo docierał do społeczności, które nie znały mleka i jego przetworów. I nie róbmy żadnych kompromisów. Naprawdę nie obawiajmy się zrezygnować z takiego mleka. Nie zabraknie nam wapnia ani innych składników, jeżeli ta nasza dieta będzie wysoko odżywcza. I jeżeli mamy dostęp do najlepszej jakości mleka, to mleko nam smakuje,
To jak często je spożywać? Kolejne pytanie. Więc dopóki mamy jeszcze w jakiś sposób rozregulowany organizm z różnych względów, jesteśmy innymi słowy w trakcie dietoterapii i jeszcze wychodzimy z choroby czy z różnych dolegliwości, to wówczas zalecam rotację mleka i jego przetworów, czyli nie spożywanie ich codziennie. Zalecam robienie przerw. Na początku zalecam spożywanie mleka i jego przetworów raz, góra 2 razy w tygodniu. No a gdy już się ureguluje organizm i zauważamy, że w zasadzie nie reagujemy jakoś źle na mleko i jego przetwory, to wówczas spożywamy je wtedy, kiedy mamy na nie ochotę, przy założeniu, że nasza dieta jest bardzo bogata, że znajdują się w niej różne inne białka, że niczego tam nie brakuje. Innymi słowy, że nie jesteśmy skazani na mleko z braku innych rzeczy, na przykład z braku mięsa, tak? Także to jest też taki ważny warunek, który będzie warunkiem buforowym. Będzie on zapobiegał temu, żebyśmy w jakiś sposób nie nadużyli mleka. Bo pamiętajmy, że przyczyną chorób są nie tylko niedobory, ale i nadmiary. I to dotyczy nawet najzdrowszych pokarmów. Najlepszej jakości pokarmy, jeżeli będą nadużywane z jakichś względów, w dłuższym okresie czasu może to prowadzić do rozregulowania organizmu. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, wątpliwości, zapraszam do dyskusji pod tą audycją, tutaj w obszarze komentarzy. Również mile widziane będą lajki, subskrypcje, gdyż to pomoże mnie w publikowaniu i rozpowszechnianiu moich materiałów dotyczących odżywiania się, zdrowia. Dzięki lajkom i subskrypcjom materiał ten dotrze do większej liczby osób, a dla mnie będzie zachętą do tego, żeby więcej tutaj tworzyć, więcej publikować. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę.